Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Trimandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiltam Vena Tasmai Shri Gurave Namaha. Śrīla Prabhupāda ki jai. To dzisiaj czytamy Bhagavad Gita 10:2. 10 rozdział, drugi tekst. Ja też muszę. Jaki to jest werset? Tak. To wygląda tak. Na nigdy. Nigdy. Mój. Tak, widhu. Vidhu. Zna. Suryagana. Suragana. Półbogowie. Prabhavam. Źródło. Bogactwa. Bogactwa. Na. Nigdy. Maharshayaha. Wielcy mędrcy. Aham. Ja jestem. Adihi. Początkiem. Hi. Z pewnością. Devanam. Półbogów. Maharshinam. Wielkich mędrców. Cia. Również. Sarvasaha. Pod każdym względem. Name vidu suregana. Prabham namaharsha. Aham adirhi devanam. Maharshinam cha sarvasam. Name vidu suragana. Name vidu suragana. Pradgavam na maharshayah. Aham adirhi devanam. Maharshinam cha sarvashah. Name vidu suragana. Pradgavam na maharshayah. Aham adirhi Devanam. Maharshinam cha Sarvashah. To jeszcze czytamy znaczenie. Tłumaczenie. Ani zastępy półbogów, ani wielcy. Wszyscy słuchają? Gość? Jest ok? Jest okej, słychać. Tak? Ani zastępy półbogów, ani wielcy mędrcy nie znałem mojego początku czy bogactw, gdyż pod każdym względem ja jestem źródłem półbogów i mędrców. Znaczenie. Jak oznamia Brahma Samhita, Pan Kryszna jest najwyższym Panem. Nikt go nie przewyższa. On jest przyczyną wszystkich przyczyn. Tutaj Pan również osobiście mówi, że jest on źródłem wszystkich półbogów i mędrców. Nawet półbogowie i wielcy mędrcy nie są w stanie zrozumieć Kryszny. Nie mogą zrozumieć ani jego imienia, ani jego osoby. Więc jakaż jest pozycja tak zwanych naukowców na tej maleńkiej planecie? Nikt nie może zrozumieć, dlaczego najwyższy Bóg przychodzi na ziemię jak zwykła ludzka istota i spełnia takie niezwykłe i wspaniałe czynności. Należy wobec tego wiedzieć, iż uczoność nie jest konieczną kwalifikacją do zrozumienia Kryszny. Nawet półbogowie i wielcy mędrcy, którzy próbowali poznać Krysznę przez swoje umysłowe spekulacje, nie odnieśli sukcesu. Śrimad Bhagavatam mówi wyraźnie, iż nawet wielcy półbogowie nie są w stanie zrozumieć najwyższej osoby Boga. Mogą spekulować do granic możliwości swoich niedoskonałych umysłów i poprzez takie spekulacje dojść do impersonalizmu, konkluzji przeciwnej, czegoś niezamanifestowanego
przez materialną naturę. Albo mogą wyobrazić sobie coś w swoich umysłach. Jednakże Kryszny nie można poznać poprzez takie niemądre spekulacje. Tutaj Pan oznamia pośrednio tym, którzy chcieliby poznać prawdę absolutną. Spójrz, jestem tutaj obecny jako najwyższa osoba Boga. Ja jestem najwyższym. Należy o tym wiedzieć, mimo iż nie można zrozumieć niepojętego Pana, który obecny jest osobiście. On niemniej jednak istnieje. W rzeczywistości Krysznę, który jest wieczny, pełen wiedzy i szczęścia, możemy poznać po prostu poprzez studiowanie Jego słów zawartych w Bhagavad Gicie i Śrimad Bhagavatam. Koncepcję Boga jako jakąś władczą siłę albo jako bezosobowego Brahmana mogą poznać nawet już te osoby, które znajdują się w niższej energii Pana. Natomiast osoby Boga nie można poznać tak długo, dopóki nie jest się w pozycji transcendentalnej. Ponieważ większość ludzi nie potrafi zrozumieć Kryszny w jego rzeczywistej sytuacji z powodu swojego bezprzyczynowego miłosierdzia, przychodzi on osobiście, aby okazać łaskę takim spekulantom. Jednakże pomimo niezwykłych czynów Najwyższego Pana, spekulanci ci z powodu zanieczyszczenia energią materialną nadal myślą, że Najwyższym jest bezosobowy Brahman. Tylko wielbiciele całkowicie podporządkowani Najwyższemu Panu mogą zrozumieć, dzięki Jego łasce, iż jest on Kryszną. Wielbiciele Pana nie zajmują się Brahmanem, bezosobową koncepcją Boga. Ich wiara i oddanie doprowadza ich do natychmiastowego podporządkowania się Najwyższemu Panu. I dzięki Jego bezprzyczynowej łasce mogą oni zrozumieć Krysznę. Poza nimi nikt inny nie może go zrozumieć. Więc nawet wielcy mędrcy zgodnie odpowiadają na pytanie, czym jest Atma, czym jest Najwyższy. Jest to ten, którego musimy wielbić. To pytanie jest, dlaczego Krishna mówi. I should speak in English. So why Krishna is speaking this? Więc dlaczego Kryszna mówi o tym? Hmm? We have different desires, right? So we have like, we may feel that we want to reach the Lord through different aspects of the Lord. But then the Lord says, well, actually, you cannot reach me through Okay. this aspect, right? This is how you reach me, right? If you surrender and you see me as a personal aspect, this is actually how you can reach me. That's a good point. Ponieważ wszyscy mamy różne pragnienia, to też pragniemy dojść do Pana i interesujemy się różnymi aspektami Pana. Natomiast Kryszna tutaj mówi, że no właśnie nie da się tak do mnie przyjść, można przyjść do mnie tylko w pełni podporządkowując się i widząc mnie jako personalną osobę Boga. You see, that's a good point. But in previous chapters, Krishna says that from me everything is coming. To jest bardzo dobry punkt, ale z poprzedniego rozdziału już znamy, że kiedy Krishna mówi, że wszystko pochodzi i wychodzi ze mnie. And also in 9th chapter, the most confidential knowledge, Krishna is saying that he's giving the most confidential knowledge. And he says the conclusion is man mana bhav madhukto. Engage your mind in me and worship me and you will come to me. I Kryszna w poprzednim rozdziale, który jest zatytułowany Wiedza najbardziej poufna, okazuje właśnie tą najbardziej poufną wiedzę i mówi, że skoncentruj swój umysł na mnie i służ mnie. So the thing is, Bhagavad Gita is mind of God. Krishna is thinking before speaking. I Bhagavad Gita jest umysłem Pana i Kryszna właśnie myśli, zanim coś powie. So that's a good point, but what more? Why Krishna is speaking this all things? So this is a good point, but what more? To jest bardzo dobra myśl, ale co jeszcze? Dlaczego Kryszna jeszcze o tym mówi? Because Krishna will not repeat. Ponieważ Kryszna nie będzie się powtarzał. Yeah. So when we read Bhagavad Gita, we should understand that Krishna is not repeating anything. He's speaking very precisely.
I wiemy, że Kryszna nie powtarza się i mówi bardzo, bardzo konkretnie i tak. So what more? That it's not it is said that it is not the... Mogę po polsku. Tak. Że tutaj jest powiedziane, że właśnie kwalifikacją do zrozumienia Kryszny nie jest ta, że tak powiem, ta inteligentność właśnie taka naukowa, powiedzmy. Nie trzeba być wielkim naukowcem, żeby zrozumieć Krysznę. Nie jest to wcale kwalifikacją, czyli to też w jakiś sposób oznacza, że tylko naszym osobistym wysiłkiem, że będziemy próbować zrozumieć Krysznę, nie dojdziemy do tego bez łaski Kryszny. So Prabhu said that, Krishna is saying here that basically by your own endeavors of knowledge might not lead you to the success. So that's a more refined point. Czyli Kryszna tutaj odpowiada też, że nie może osoba zrozumieć go poprzez własny wysiłek umysłowy. Yeah. What more? Co jeszcze? Only Krishna by his causeless mercy, if he wills to reveal himself to the person, like living entities, then only by his causeless mercy the living entity can truly understand what is the nature of the Supreme Lord. I Kryszna mówi, że tylko dzięki jego bezosobowej łasce on może odkryć się, czyli otworzyć się dla takiej osoby i ona będzie w stanie zrozumieć Kryszna. This is good, but how this mercy is more refinedly defined in this verse? To jest bardzo dobry też punkt, ale jak ta łaska jest szerzej opisana w tym wersecie, w tym znaczeniu? Chodzi o to, że tylko bhaktowie, ci, którzy całkowicie podporządkują się Panu, mogą Go jakby poznać jako osobowość. I tutaj ważnym punktem jest to jakby wola tej duszy i jej pragnienie, żeby poznać Pana. Tak? Oczywiście łaska jest potrzebna i bez łaski nic nie ma, ale też tutaj musi być jakieś pragnienie, jakiś krok tej duszy, tak? W takim celu, żeby porzucić jakby tę wszystką całą wiedzę, którą ma, tą całą filozofię i po prostu podążać jakby za Panem. So Mataji, you will paraphrase it shortly for Nagesh Prabhu in English. Sure. Or Mataji will basically say that we need to have a desire also, yes? The Lord says that we can actually understand Krishna. I mean, Srila Prabhupada says here. I think this is an important point. We can actually understand Krishna, who is eternal, full of wisdom and knowledge, simply by studying his words in Bhagavad. So if we don't, like on one hand, the material knowledge is not important, right? But the Shastric knowledge, I mean, it's not about being a scholar, right? But actually about making the habit of studying the words of the Lord. Because then we can really understand what's going on. You can To translate. jest też, Srila Prabhupada tutaj w znaczeniu mówi bardzo też ważny punkt w sumie, że w rzeczywistości Kryszny, który jest wieczny, pełen wiedzy i szczęścia, możemy poznać po prostu przez studiowanie jego słów zawartych w Bhagavad Gicie i Śrimad Bhagavatam. Więc to studiowanie to nie jest takie, znaczy to jest właśnie podejście bardziej od strony siastry, czyli to nie jest takie studiowanie, powiedzmy może naukowe, czyli nie trzeba być naukowcem, ale jakby sam ten proces, studiowanie, czyli to jest też w pewnym stopniu służba oddania, właśnie poprzez to możemy też jako jeden droga dojść do Kryszny. That's a very good point, Mataji. This is taking point of Prabhu even more deep. That's right. But you see, Lord Shiva said that he, Shukdev Goswami and one more, only they understand the Bhagavatam. He's not sure even, I think he said Vyasdev or someone, he understood it, yeah? Yeah, so, I mean, I don't remember the name of the person whom he quoted. He said that only 2 or 3 persons know the secrets of Bhagavatam, else I don't know. Pan Shiva powiedział kiedyś, że tylko ja, Shukadeva Goswami i chyba jeszcze jedna osoba, możliwe, że to jest, nie wiem, Vyasadeva, że właśnie tylko oni poznali tak naprawdę, zrozumieli sens Śrimad Bhagavatam odnośnie innych. I mean, there was a reason when Shukdev Goswami spoke.
Why even Vyasdev was sitting in the audience. I ponieważ to jest, był ponieważ powód, dlaczego Shukadeva Goswami zaczął mówić i zaczął opowiadać Śrimad Bhagavatam nawet w obecności Vyasadeva. So what do you say about it now? I mean, ta wiedza, ona w pewien sposób nie jest materialną, dlatego ona też jest bezgraniczna. Jako Krishna w postaci właśnie tej wiedzy jest bezgraniczny. Yeah. Yeah. So you can. I ponieważ Shukadeva Goswami znajdował się na pozycji transcendentalnej i właśnie z tego powodu Vyasadeva nie miał nic przeciwko temu, ponieważ jakby osoba transcendentalna miała dotychczas z transcendentalną wiedzą, więc nie było problemu. You see, Shukdev, Vyasdev taught Bhagavatam to Shukdev Goswami. Vyasadeva przekazał i nauczył Shukadeva Goswamiego nauce Śrimad Bhagavatam. Dlaczego? Because he was his son? Ponieważ był jego synem? No. Nie. No. He saw that there was no one on this planet qualified to understand Bhagavatam. On zobaczył, że na tej planecie nikt nie był kwalifikowany do tego, żeby zrozumieć Bhagavatam, oprócz Shukadeva Goswami. So it is not that son and father relationship. I to nie są właśnie jakieś takie relacje syna i ojca. So that's why when he wanted Shukdev to come back and learn Bhagavatam, because he know that he can cultivate Bhagavatam. I wtedy, kiedy on już miał to pragnienie, żeby Shukadeva Goswami wrócił i żeby nauczyć go Śrimad Bhagavatam. So this means our sampradaya doesn't mean, this caste Goswami, which means, my father, my son, and my son, and my son. No, that's not. Czyli wiemy, że nasza parampara, sukcesja uczniów i mistrzów, ona nie jest taka kastowa, czyli przekazywana od syna do ojca i ten do swojego syna. Yeah, so the title of the last, let's look at the word. So the title of the last chapter was the most confidential knowledge. Czyli spojrzmy na werset. Nazwa poprzedniego rozdziału była wiedza najbardziej poufna. So after knowing this, now this chapter title is Opulence of the Absolute. I ten werset ma tytuł teraz Bogactwo Absolutu. So what is happening is when you know someone, you can start to take him lightly. Someone big, you have a friendship with this. Now you got the knowledge that this person lives here and he's approachable. So you can start taking this person a bit lightly. Czyli po tym, jak już poznamy kogoś, poznamy jakieś szczegóły dotyczące tej osoby, to już możemy łatwiej jakby mieć odbiór i percepcję tej osoby. For example, when first time someone, a man meet with a woman, they have roses and this, and after some time, all the familiarity, just remove these formalities. So they can start to take them for granted. Czyli na początku, na przykład jak mężczyzna poznaje kobietę, jest ten okres taki kwiatowy, cukierkowy, kiedy jest dużo właśnie takich też formalności, natomiast po większym czasie właśnie ta familiarność już właśnie zastępuje tę formalność i takie właśnie rzeczy, które miały miejsce na początku, już przestają być cenione. So here in the purport, Prabhupada in the second purport paragraph, he used the word indirectly. There is a line in English. Can you read? Second paragraph, it should be. W drugim paragrafie tutaj właśnie Prabhupada mówi, że tutaj Pan oznajmia pośrednio. Yeah. The Lord indirectly says that. Speaking. Yeah. So in the first paragraph, Prabhu, so Lord is cutting here, basically saying the point which you all said, that by knowledge you can't come. Czyli Krishna mówi tutaj też o tym, że o tym, o czym wszyscy tutaj powiedzieliśmy, że nie da się przyjść do Pana tylko poprzez wiedzę. Brahma is saying to Krishna, he's saying,
in Bhagavatam that, my dear Lord, as far as I am concerned, I don't know you. Someone else can say. Pan Brahma mówi do Kryszny w Bhagavatam, że o ile ja jestem brany pod uwagę, to mogę oznajmić, że ja nie znam Ciebie. The most intelligent being who created everything. Czyli to jest najbardziej inteligentna osoba, inteligentna, żywa istota, która stworzyła cały ten wszechświat. So we can think that by reading by ourselves we can understand. Krishna has cut this here directly. Czyli jeśli myślimy, że my dzięki własnemu wysiłkowi umysłowemu możemy zrozumieć Krysznę, to bardzo się mylimy. So what Krishna is saying, we were speaking about knowledge today morning and Krishna is answering. Knowledge is not the benchmark to know Krishna. Because Brahma has so much knowledge, he creates so many things. I jak już dzisiaj rano też rozmawialiśmy o tym, właśnie Krishna mówi o tym, że posiadanie samej wiedzy jeszcze nie znaczy, że znamy Krysznę. And why to go so far with Brahma? Our brain is so tiny. Look at elephant. Elephant. You say you have an elephant memory. Elephant remember everything. I już nawet nie porównując, nie mówiąc o Panie Brahmie, możemy tutaj wziąć przykład ze słoniem. Wiemy, że słoń jest ogromny i nawet jest takie powiedzenie, że pamięć jest jak u słonia, czyli bardzo długa pamięć, czyli też jako odwoływanie się jako do bardzo dobrej pamięci. So it means elephant, if by brain we say, elephant would have more qualification than us. Yes? Czyli posługując się tą logiką, możemy powiedzieć, że słoń ma większy mózg i ma większą i lepszą pamięć od nas. And what elephant is saying? A co mówi słoń? In 8th canto, 3rd chapter, 15. The verse is, can you read? Namo Namaste. Namo Namaste. Yes, this is the verse. Can you read the translation? My Lord, you are the cause of all causes, but you yourself have no cause. Wait, let him translate. Tłumaczenie. Pan, Ty jesteś przyczyną wszystkich przyczyn, natomiast Ty nie masz przyczyny. Can you give me the verse? I just need to look at Sanskrit. So it's a Nama. So I will explain it. Namo Namaste Akhil Karanaya. Yes. So Akhil Karanaya means the cause of everything. Czyli Akhil Karanaya to znaczy przyczyna wszystkiego. Nishkarnaya Adbhut Karanaya, which means that everything wonderful is coming from you. To też znaczy, że wszystko, co jest piękne, co jest dobre, wszystko pochodzi z Ciebie. So for example, you have sugarcane. Czyli jeśli mamy sugarcane, sinę cukrową. From this juice comes sugar candy. I mean, from this comes the juice. Z tego pochodzi sam sok. And from this juice you can again make a sugar candy. I z tego soku znowu możemy zrobić sinę cukrową. So if someone see the sugar candy, czyli jeśli zobaczymy they are very happy. Cukierki, to są bardzo są szczęśliwi. But where this sugar candy come from? Ale skąd bierze się ta cukierka? Someone will say from sugar juice. Powie, że z soku trzciny. And from where the sugar juice came from? A skąd pochodzi sok trzciny? From the sugar cane. Z trzciny. So that is what he is saying. So he is saying that my Lord, you are the cause of all causes. On mówi, że o mój Panie, jesteś przyczyną wszystkich przyczyn. Okay, so basically all the causes, sugarcane, this, but you yourself have no cause. Czyli jak tutaj właśnie mówimy o tym przykładzie z trzciną cukrową, ale tutaj jest powiedziane, że natomiast Ty nie masz żadnych, Ty nie jesteś przyczyną czegoś. And it says, therefore you are the wonderful cause of everything. I offer my respectful obeisances unto you. Dlatego Ty jesteś piękną przyczyną wszystkiego i ja składam swoje pokłony Tobie. Yeah. So basically in this verse, it is proven that even elephants, he is confirming, I can't know you by my mind. I nawet słoń tutaj potwierdza, że ja nie mogę znać Ciebie. That's why Prabhupada is saying, only bhakti is the way. I dlatego Prabhupada mówi tutaj, że tylko bhakti jest tą drogą. So is Brahma not a devotee? Czy Brahma nie jest wielbicielem? What do you say?
There are different levels of devotee. Czyli on jest wielbicielem, natomiast są wielbiciele na różnych poziomach. So you can divide it in two things. There are pure devotee and there are mixed devotees. Możemy podzielić to na dwa rodzaje, czyli czyści wielbiciele i tacy mieszani wielbiciele. So Prabhupada gave a lecture and he said he is not a pure devotee. Prabhupada dawał wykład i mówił o Brahmie, że on nie jest czystym wielbicielem. Because he still have desire, so that's why he is appointed this role. Ponieważ on nadal ma jakieś pragnienie i właśnie do tego otrzymał tę rolę. So you can see the being who is creating the full universe. Czyli możemy zobaczyć, że jako istota, która tworzy cały wszechświat, He is not able to understand God. on nie jest w stanie zrozumieć Boga. And we, by our 20 years of experience in Krishna consciousness, I my dzięki naszemu nawet 20-letniemu doświadczeniu so we are the Krishna, authority. myślimy, że my jesteśmy We autorytetem. will not listen to Prabhupada. Nie będziemy słuchać Prabhupada. Yeah. We should understand from Prabhupada are coming his disciples, not from his disciple coming Prabhupada. Musimy zrozumieć, że to od Prabhupada wychodzą jego ucznie, a nie od uczniów wychodzi Prabhupada. Which means that knowledge is not a benchmark. To znaczy, że wiedza nie jest czymś Is not the benchmark to understand the God. Czyli sama wiedza nie jest punktem wyznacznym do zrozumienia Pana. And some people say, no, we will read and we will sit in the home and we will think about Bhagavad Gita, meditate. Ale ktoś powie, przecież będziemy siedzieć w domu i jeśli będziemy siedzieć w domu, będziemy czytać, będziemy medytować na Bhagavad Gita. Krishna is saying that's also not working. I Krishna mówi, że to też nie działa. Sadhu sang sarv shastri kahe. That's why sadhu sang is so important. Dlatego sadhu sanga jest bardzo ważne. So Krishna in this purpose then, so first he cut the knowledge, then someone say, okay, we will do some pranayam, some breathing exercise, I dlatego tutaj Krishna najpierw odcina właśnie ten punkt wyjściowy powiązany z wiedzą. Następnie ktoś powie, że dobra, to będziemy robić pranayamy, czyli jakieś takie ćwiczenie właśnie z powietrzem, z oddychaniem. So that also is not gonna work. I to też nie będzie działało. Because if that would work, Brahma would not say, I can't know you. Ponieważ gdyby to naprawdę działało, to Brahma by nie powiedział, że nie znam Ciebie, nie mogę Ciebie poznać. Brahma is clearly saying, as far as I am concerned, I can tell about myself, I don't know you, my dear Lord. I don't know about others, but I am sure about myself. I Brahma dlatego mówi, że mówiąc o sobie, mogę powiedzieć, że nie znam Ciebie, nie znam jak inni, ale ja Ciebie nie znam. So that's why, so what Krishna is saying here, Krishna is speaking. I co Krishna tutaj mówi właśnie? That if you take to devotion service, jeśli podejdziemy do służby oddania, okay, let's take a step back. Nawet zróbmy krok do tyłu. Does Krishna know about himself? Czy Krishna zna samego siebie? Let's go to the source. Lord Chaitanya, he was exploring Lord Krishna. So what does it mean? So it kinda yes and no. Yes. That's why I asked the question. Yeah. So there's no limit. You cannot really fully know unlimited. No, but does Krishna know? Krishna know himself. So he is unlimited and does he know himself? Please translate this. Pytanie jest takie, że czy Krishna wie. Krishna wie, czy Krishna zna samego siebie. Mataji mówi, że... Albo na innym słowie, czy, or in other words, can Krishna can fully know himself? Albo inaczej, czy Krishna może w pełni znać siebie i zrozumieć siebie? I think he once said that Krishna cannot understand his own sweetness, like how the devotees they experience the Ecstasy. Emotions. Okay. So Krishna cannot feel those himself, and so he came down to earth As Mahaprabhu. Okay. Czyli Krishna tutaj też mówi, że on nie jest w stanie jakby też zrozumieć siebie z tej racji, bo nie może zrozumieć, co czują
to nie może zrozumieć tej ekstazy, słodkości i ekstazy, którą odczuwają wielbiciele wobec niego. And this is the same point Prabhupada is speaking in a lecture. I to jest dokładnie ten sam punkt, o którym Prabhupada mówi w wykładzie. Prabhupada is saying that, or Krishna is speaking in this also, to know the Lord, you have to become the devotee of the Lord. Czyli Krishna tutaj sam mówi i też Prabhupada mówi o tym, że żeby poznać Krishnę, trzeba zostać jego wielbicielem. And therefore, how to understand? Because then God can, he's great, he can reveal you in the heart. On jest wielki, on może otworzyć się tobie z twojego serca. So Krishna is speaking in this verse two things. First, I will give you knowledge from inside. Czyli Krishna mówi w tym wersecie o dwóch rzeczach. Pierwsza to, że otworzy się tobie serce, czyli od wewnątrz. I will give you the knowledge. And second is, I will give you enthusiasm. And what you will do with this enthusiasm, you will go to the devotees association and listen from them. I co drugie, to dam ci entuzjazm i ten entuzjazm musisz wykorzystać, pójść do wielbicieli i być w ich towarzystwie. So otherwise you will never find person have taste to listen Krishna Katha. Inaczej ty nie będziesz miał do czynienia z osobą, która ma smak do Krishna Katha. And this is the key here. I to jest kluczowym punktem. And that's why you see, if we all are sitting here, we can say, oh, we planned this. No, that's the mercy of Krishna special. Nawet siedząc tutaj możemy pomyśleć, że dobrze, no to zaplanowaliśmy, ale nie do końca, ponieważ jest to w pewien sposób łaską Kryszny, że to jest możliwe. Yeah, so that's why he's called Namo Maha. Dlatego jest mówione, że jest Namo Mahavadanya. Yeah. And you can see today, people are making, and Krishna is saying here, the word said indirectly. Krishna says. I Krishna tutaj też właśnie w znaczeniu Prabhupada mówi, że tutaj Pan oznajmia pośrednio tym. So indirectly means Krishna is saying, don't make your own theories. Czyli Krishna mówi tutaj pośrednio, żeby nie tworzyć własne jakieś tam teorie. So we are making all these theories that Big Bang happened and this happened and that happened. Mówimy o różnych tutaj teoriach, o wielkim wybuchu i jeszcze jakichś innych teoriach. Or save the soil, don't save the soul. Albo uratujmy ziemię, nie ratujmy duszy. Krishna is saying, don't make your own theories. Process is simple of knowing me and I'm telling it as it is. To know me, the process is simple. Żeby mnie zrozumieć, sam proces rozumienia mnie jest dosyć prosty. And what is the key here? The service. I co jest tutaj kluczowe, to jest właśnie służba, oddanie. What Mahaprabhu have taught us? Co nauczył nas Mahaprabhu? If you read full Chaitanya Charitamrita, what is the conclusion? Jeśli przeczytamy całą Chaitanya Charitamrita, to jaki jest wniosek tego? What do you say in one line? W jednym zdaniu. For the service of the God, you can leave the God even. Że dla służby oddania Panu można nawet zostawić samego Pana. This is beyond our conception. To jest poza naszą koncepcją. Because Bhagavad Gita is saying, surrender unto me. Ponieważ Bhagavad Gita mówi podporządkuj się. And then Bhagavatam is, nourishing these feelings of love, how it is Lord's pastime. I Bhagavatam jeszcze wzmacnia te poczucia miłości, posługując się rozrywkami Pana. Yeah, and then Chaitanya Charitamrita, it's saying, when you learn all this, so for the service of the God, you can leave God. I Chaitanya Mahaprabhu mówi, że to może, że właśnie dla służby Panu można to zostawić. So the point here is that service is very important. To znaczy, że służba jest bardzo, bardzo ważna. And whom you are serving? I komu służymy? These trees, they are also serving. Te drzewa też służą. Because they serve in their previous life, their sense gratification. Ponieważ one służyły w poprzednim życiu swoim zmysłom. So we all are serving. Czyli wszyscy służymy. And we don't have a clean heart. Nie mamy czystego serca. That's why we have material desires. I dlatego mamy pragnienia materialne. But if we take this process of Krishna consciousness, jeśli podejmiemy ten proces świadomości Kryszny, then to we will
będziemy be purified. będziemy oczyszczeni. And what does purification means? I co znaczy to oczyszczenie? You will have interest in serving the Lord. Będzie pojawiał się interes i pragnienie do służby Panu. You will feel to read Bhagavad Gita. Będziesz czuł, że chcesz poczytać Bhagavad Gita. You will find devotees who can explain you. I będziesz i znajdziesz tych wielbicieli, którzy też będą chcieli eksplorować Bhagavad Gita. And you will not think, I want to do it because I am a philosopher. I będę to robił nie ponieważ, że jestem wielkim filozofem. People, I was hearing a class and when Maharaj mentioned I właśnie słuchałem jeden wykład i Maharaj tam w tym wykładzie właśnie mówił. Not my Gurudev, someone from To nie jest mój Gurudev, ale jeden z guru Iskon. So he said that people are puffed up. Że ludzie są bardzo pychate, nadęci. So they go do Bhakti Shastri and then say, oh, we can quote the verses, now we are a preacher. Czyli oni sobie skończą Bhakti Shastry, będą cytować wersety i będą nazywali się, że jestem wielkim nauczającym. So in Shastras it is written. I w Shastra jest to opisane, This is a danger of studying. że to jest właśnie to jest niebezpieczeństwo studiowania. When you study too much Shastra, Gdy studiujesz za dużo Shastry, then you start to, have this what you call pride in you. i wtedy, ponieważ wtedy pojawia się ta taka duma wewnątrz. So how do you reconsolidate these two things? Więc jak można połączyć te dwie rzeczy? Here, Nawet był taki, pamiętam, albo z jakichś wspomnień o Śrila Prabhupadzie, że właśnie czasami nawet mówił swoim uczniom, niektórym uczniom, żeby czytali mniej, bo za dużo czytają i nie potrafią zrozumieć tego, bo to jest właśnie... Sanskrit. Whole Bhagavad Gita by heart. Ah. And so Prabhupada said, so what? Right? So unless there's realization, all this knowledge doesn't really mean anything because there has to be a practical realization, practical application, what you're reading, right? Just reading for the sake of reading, that doesn't really make much, you don't make much Yes. I właśnie jak w przypadku jednego ucznia Śrila Prabhupada też on znał na pamięć całą Bhagavad Gitę i po prostu całą ją przeczytał i zapamiętał. I Prabhupada powiedział, no i co z tego? To znaczy, jeśli czytamy tylko po to, żeby czytać, ale nie ma praktycznej, w sensie ta wiedza nie jest zrealizowana i nie możemy praktycznie zaaplikować tą wiedzę w naszym życiu, to trochę jest to po prostu bez sensu, ponieważ cała ta wiedza polega na tym, żebyśmy mogli ją zrealizować. And this is the exact point Krishna is cutting here. To jest dokładnie ten wniosek, o którym tutaj mówi Krishna. So you see, Krishna is speaking very precisely here. He's cutting all this pride. Bardzo dokładnie i odcina i wszelką dumę. And demigods also, they are, powerful beings, but by their power is useless to understand God. I nawet wielcy półbogowie, posiadając ogromne siły, te siły są bezużyteczne do tego, żeby zrozumieć Pana. Muyanti yat surya, Bhagavatam 1:1:1. To jest Bhagavatam. Which means they are also bewildered by the illusory energy of the Lord. Who? Demigods. Czyli ci półbogowie, oni też są zamieszani spowodowanym iluzoryczną energią Pana. So basically, we all, when we take to this process, we should understand we are in illusion all the time. Czyli nawet kiedy podchodzimy do tego procesu, powinniśmy pamiętać, że cały czas jesteśmy w iluzji. It doesn't mean that we take to Krishna consciousness and illusion will not go. It can go, but by the mercy of Krishna. To nie znaczy, że kiedy ukażemy się albo kiedy zrobimy krok do świadomości Kryszny, nie znaczy, że iluzja natychmiast nas opuści. Ona oczywiście, Krishna oczywiście może zrobić tak, że ta iluzja w pewien sposób So Brahma is saying in third canto, Brahma is saying, I created this world, this universe. Brahma mówi, że ja stworzyłem ten świat, And then świat. He made the illusion, this illusory energy came here. Ta właśnie energia iluzoryczna, ona tutaj przyszła. And then we were sent here. I wtedy
my zostaliśmy wysłani tutaj. Basically, we are born into illusion Tak naprawdę narodziliśmy się w iluzji and we think we can understand Krishna. i myślimy, że możemy zrozumieć Krishna. So how a devotee read the Shastra? Więc jak wielbiciel czyta Shastrę? He think it's a service to the Lord. On myśli, że to jest służba dla Pana. This service attitude is very important when we are studying Shastras. To podejście takie właśnie służenie jest bardzo ważne przy studiowaniu Shastry. So Prabhupada says study Bhagavad Gita every day, so we study. It will please the pure devotee. Prabhupada zaleca nam, żebyśmy studiowali Bhagavad Gita codziennie, ponieważ to zadowoli i robimy to, bo wiemy, że to też zadowoli czystego wielbiciela. We are following four regulative principle also as a service because it will please our spiritual master. I podążamy i cztery zasady. Podążamy za 4 zasadami regulującymi, bo wiemy, że to też zadowoli naszego mistrza duchowego. So we have devotees association because also this is what our parampara say, this is beneficial, so we hanker for devotee association. I mamy to opracowanie z wielbicielami, to towarzystwo bhaktów, ponieważ acharyowie mówią, że towarzystwo bhaktów jest bardzo, bardzo pomyślnie, dlatego my szukamy i pragniemy do tego towarzystwa. Yeah, so that's why it is like this, that all these things are service for us. I dlatego możemy powiedzieć, że te wszystkie rzeczy są dla nas służbą. And also Krishna is cutting here one more point by that all this kundalini and all these things which people are very excited today. I Krishna tutaj też odcina jeszcze jeden punkt, że kundalini. Yeah, kundalini energy, chakras and all że this. Krishna tutaj też odcina ten punkt, którego są bardzo ciekawi dzisiaj ludzie generalnie, czyli kundalini, różne energie Pana, czakry i So Krishna is saying that also will do no help. I Krishna też mówi o tym, że to nie pomoże w żaden sposób. So the best thing is ask, Krishna will tell about himself. I najlepsze, co można zrobić, to po prostu pytać i Krishna sam opowie o sobie. And that's why for it is written in Shastras, so brahmachari usually study the Shastras. I zazwyczaj tak jest napisane w Shastrach i brahmacharyowie zazwyczaj studiują Shastry. I mean, everyone studies Shastra, but Tak naprawdę wszyscy studiują Shastry. But it says, the moment you study the Shastra, give the knowledge instantly to others. Jest powiedziane, że jak tylko studiujesz Shastrę, musisz natychmiast przekazywać tą wiedzę komuś dalej. Otherwise you will have this pride. Inaczej będziesz miał tą dumę w sobie. That's why Prabhupada said, preach the Krishna consciousness. Ponieważ dlatego Prabhupada mówił, rozprowadzaj tą świadomość Kryszny. Yes, preaching is the essence. I Prabhupada powiedział, że esencją właśnie jest nauczanie. So you see, preaching is such a nice thing. Jak możemy zobaczyć, że nauczanie jest taką piękną rzeczą. And Krishna is saying, you don't have to be a big, puffed up person to preach, no? Krishna mówi, że nie musisz być jakimś tam wyrozumiałym, takim niewyrozumiałym, a takim dumnym, nauczającym. The qualification is you want to serve the Lord. Kwalifikacją jest to, że chcesz służyć Panu. Lord, I'm small, I don't know anything, but I have desire to serve you. Panie, jestem bardzo małym, jestem nieznaczącym, ale chcę Ci służyć. Yeah, what can I do? Co mogę zrobić dla Ciebie? And then he send you the guru. I wtedy wysyła do Ciebie guru. And then we should follow the guru. I wtedy musimy podążać za guru. But then comes the pride. Ale wtedy ma miejsce też Our own przychodzi theories. duma, nasze własne jakieś teorie. Prabhupada set this standard, but we have our own theories of standards. Prabhupada dał nam taki standard, ale mamy jakiś swój standard. His guru is not saying this, Jego guru nie mówi o tym, but they are thinking. ale oni myślą w ten sposób. Yeah? And they propagate wrong. I rozprowadzają to niewłaściwie. This is why we take words of Prabhupada as line of stone. Dlatego my bierzemy słowa Prabhupada jako słowa wykarbowane w kamieniu. If Prabhupada would not tell us about spiritual world, Gdyby Prabhupada nam nie powiedział o świecie duchowym, and he would not write
to Bhagavad Gita, i nie napisał te znaczenie do Bhagavad Gita, we will never even able to speculate by our mind that there is Golok Vrindavan or Gita means this. nigdy nawet nie potrafilibyśmy spekulować, że jest coś takiego jak Goloka Vrindavan, jak jest to opisane. So it's clear. Czyli to jest jasne dla wszystkich. No speculation needed. Nie ma potrzeby żadnych spekulacji. And also the last thing is some people get into this that I will read this Puran, this book, that book, like. I ludzie też czasami myślą, że o dobrze, przeczytam może tę Puranę, tę i jeszcze tę książkę. Brahmaji, again, I'm emphasizing this point because Brahma has a big brain. I dlaczego ja podkreślam to raz ponownie, że znowu, że zobaczcie, Brahma ma ogromny mózg, ogromną at least our pamięć. Brahma have 4, so he's Pentium 4. Nasz Brahma ma cztery głowy, czyli 4 procesory. We even have maybe our one is not working properly. Można powiedzieć, że nasz jeden mózg nie działa tak dobrze jak jeden jego. Small. So Bardzo mało nie znaczy. that's why when you approach the scriptures, approach with service attitude. I kiedy podchodzimy do tych szastr, do tych pism, musimy robić to z pokorą. That's why the last thing is so Bhaktisiddhanta Maharaj, he in his mutt, I Bhaktisiddhanta Swami Maharaj w swoim matchu, I mean temple Shvintanya. w swoim So ashramie, in the night one person came, who was staying there, he collected funds, it got late and there was no prasadam. czyli przyszedł jeden bhakta, który właśnie zbierał dotacje i wrócił bardzo późno w nocy i nie było tam już żadnego prasada. So he started, saying, we collect money, we do so many things, no prasadam left. On mówi, że my zbieramy te dotacje, my robimy tak wiele i nie ma żadnego prasada. And Bhaktisiddhanta Maharaj was chanting that time. I Bhaktisiddhanta Maharaja właśnie intonował w tym momencie. And this person was not aware of that. I ta osoba o tym nie wiedziała. So Bhaktisiddhanta Maharaj next day gave a class. I następnego dnia Bhaktisiddhanta Maharaj dał wykład. And he said, from today, no one will go for collection. No need to collect any money. I on powiedział, że od dzisiaj nikt nie musi iść zbierać dotacji. Nie ma takiej potrzeby. He said, I will go and collect. Ja będę osobiście chodził i zbierał te dotacje. And they were shocked. Oni byli w szoku. He said, oh, Maharaj, but they started coming with excuses. Oh, but how it will happen? How you will manage? How you will go so many places? Blah, blah, blah. I oni zaczęli mówić tyle różnych przyczyn, dlaczego tak może tego nie robisz, że przecież masz tyle obowiązków, musisz robić to i tamto. I jak to będziesz robił wszystko naraz? Bhaktisiddhanta said, Maharaj, he said, so even I will not go and collect. No one will go absolutely to collect anything. I on wtedy odpowiedział, dobrze, no nawet wtedy ja nie pójdę, nikt nie będzie chodził, zbierał dotacje. They said, this is how this will run. I oni nie wiedzieli, jak to będzie działało wszystko. He said, it will, so they become really worried. They said, nothing will come. They say, so in the evening, a lady came with lot of food and she just gave to Bhaktisiddhanta. I wszyscy byli bardzo zaniepokojeni, jak to będzie działało, co w ogóle dalej będzie. I tego samego dnia wieczorem przyszła jakaś pani i przyniosła dużo różnych And Bhaktisiddhanta said from the jedzenia. Vyasasana, he was saying, so you think you are running this place? Krishna is running this. I z Vyasasany następnie Bhaktisiddhanta powiedział, Bhaktisiddhanta Saraswati powiedział, jeśli ty myślisz, że ty prowadzisz to miejsce i ty nim tak powiem, jesteś jego, to jest twoja własność, to mylisz się, bo to Krishna tym zarządza. So don't think you are getting service because you deserve service. You are getting by the mercy of Krishna this service. Nie myśl tak, że ty masz tę służbę, czy otrzymujesz ją dlatego, że ty jesteś kwalifikowany. Nie, otrzymujesz ją dlatego, że to jest łaska Kryszny. And if you are able to understand something, I jeśli jesteś nawet w stanie zrozumieć coś, then don't make fun of who don't understand. nie wyśmiewaj tego, kto nie może
zrozumieć. It's written 4 type of people you should not make fun, and one of them is who have less understanding of Shastras. I właśnie jest powiedziane, że jest 4 rodzaje ludzi i jeden z nich to jest osoba, która nie można wyśmiewać osób, które nie w pełni zrozumiały Shastra. So here we will just finish the class. Anyone have comment or question? Tutaj zakończymy nasz wykład. Czy może ktoś ma komentarze albo pytania? It's not by the trusted knowledge, like it's not how many verses you know, right? But he had so much devotion and he would just go and study. He couldn't read it, he couldn't understand it, right? But the Lord gave him the knowledge in the heart, so that's what he could. So you see, I will humbly, yeah. Czyli jest jedna historia z Chaitanya Charitamrity o jednym brahmanie, który był nie umiał czytać i był analfabetą, nie umiał czytać i pisać i nawet trzymał Bhagavad Gitę do góry nogami i wszyscy się z niego śmiali. Natomiast on miał tyle jakby oddanie i bardzo, tak powiem, czerpiał dużo przyjemności właśnie z czytania w ten sposób Bhagavad Gity i Pan Chaitanya to docenił, zobaczył, ile on ma tak prawdziwego oddania w tym, co robi. So the thing is, Mataji here, he was not enjoying, he was serving his guru. I on właśnie tutaj nie po prostu zajmował się cieszeniem się tym czytaniu, nie cieszył swoje zmysły, tylko on wykonywał służbę dla swojego guru. Enjoyment is side effect of serving guru. Czyli ta przyjemność, to cieszenie się, to jest taki efekt poboczny służenia guru. And if that's why anya bilashita sunyam. No desire except service. Czyli nie ma żadnych pragnień, nie trzeba żadnych pragnień oprócz służby. Mataji, you have a question? Yes, that's a question. Can I ask? Więc tak, mam 3 pytania i... 6 pytania jest. Tak. Na początek, tak. Pierwsze pytanie jest takie, co to jest sadhu sangha i jak ma wyglądać prawdziwa sadhu sangha? So what is sadhu sangha? How the real sadhu sangha? In practice, what is real sadhu sangha? What are the criteria? We should, first thing is, sadhu sangha means we should be, when we are associating with sadhu, it means we are hearing them. I to znaczy, przede wszystkim, kiedy jesteśmy w towarzystwie sadhu, musimy słuchać sadhu. Not listening. Not listen. Czyli nie po prostu, chyba nie wiem, czy w polskim jest rozróżnienie listening and hearing. Czyli słuchanie, słyszeć i słuchać. Tak, właśnie trzeba słyszeć, a nie tylko słuchać. So when you listen something, you just accumulate the data. When you listen something, you accumulate the data. Czyli kiedy słuchamy czegoś, to zbieramy pewne dane. And when you hear something, kiedy coś słuchamy, so it enters your consciousness, which means you think about how to change and apply this knowledge. To dociera do naszej świadomości, zaczynamy myśleć, jak tą wiedzę zaaplikować. So sadhu sangha means when you are in an association of devotees, you should be greedy of their enthusiasm, how they are serving. Czyli kiedy jesteśmy w towarzystwie sadhu, musimy być bardzo tacy chciwi do tego, żeby mieć taki sam entuzjazm, jak oni mają do służby oddania. So have this greed to hear from sadhus. Żeby właśnie mieć tą chciwość słuchania od sadhu. So that is sadhu sangha in practice. Czyli to jest właśnie sadhu sangha w praktyce. So you hear from them and you know, you associate and it goes. Czyli jesteśmy bardzo chciwi do tego, żeby być z nimi, słuchać i rozumieć to. Czyli chodzi o to, że to jest tak, że jest to jakby, są towarzystwo wielbicieli i ma być jakby czysty wielbiciel, tak, sadhu i innego słuchamy, czyli na przykład guru, tak.
to jest wtedy zachwycony. Kiedy jest sati. Nie tylko. So Mataji said that, so it is like that we should hear from the pure devotee and this. Tak, yes, Krishna, but Krishna says in Bhagavad Gita, who is pure devotee? Natomiast Krishna Bhagavad Gita mówi tutaj, kto jest tak naprawdę czystym wielbicielem. So who is a pure devotee? Kto jest czysty wielbiciel? Who is always serving his Lord. Who is always serving Lord? To jest ten, kto zawsze służy Panu. But Prabhupada said, once it was asked to Prabhupada, how many pure devotees we have? I kiedyś zapytano to Prabhupada i zapytano, ile mamy czystych wielbicieli. Prabhupada says, how many devotees we have in ISKCON? Prabhupada zapytał, ile mamy wielbicieli, ile mamy ludzi w ISKCONie. So it means all of them are pure devotees. To znaczy, że czy wszyscy są czystymi wielbicielami? But that time they were serving Lord. Ale wtedy oni... They were serving Lord. Wtedy, ale to znaczy, że tyle jest ich i wtedy oni służyli dużo. You said like Brahma is not pure devotee. So that's why I asked this question, who is a pure devotee? Dlatego pytam, kto jest czystym wielbicielem? The one who doesn't consider himself one. Okay. One who... Czyli ten, kto nie uważa siebie za takiego. You see, that's why we need Gita. Dlatego potrzebujemy Gitę. In Gita, open verse 930. 931. Api chet suduracharo bhajate mam ananya bhag. Sadur ev. Tamam. Yeah, so this will be, yeah. Api chet 930. It will be Shipram, 930. Api chet Durachar bhajate mam ananya bhag. Sadur ev. So Krishna is saying in this sadhu, you see the word sadhu come. Czyli tutaj Krishna w tym wersecie mówi, używa słowa sadhu. So what he's saying, who is a sadhu? Mówi, kto jest sadhu? Who even is doing because of some weakness of heart. He don't want to do bad thing, but he end up doing bad thing. I can read the translation Yeah. of the verse. Kto służbę oddania pełni, ten nawet jeśli dopuszcza się najohydniejszych czynów, uważany ma być za osobę świętą, ponieważ jest on właściwie usytuowany w swojej determinacji. So Krishna is saying, even if someone, Nagesh Prabhu, who is doing maybe bad thing, Czyli Krishna tutaj mówi, że nawet jeśli ktoś, kto robi jakieś złe czyny, to us it looks bad, but he don't want to do bad, but he's doing by some accident. może dla nas to wygląda jako jakieś złe rzeczy, ale to on nie chce robić tych rzeczy. So Krishna is saying, I treat him as sadhu in my opinion. Krishna mówi, że ja traktuję go jako sadhu, w mojej opinii. So who is sadhu then? Czyli kto jest sadhu wtedy? And that is what Krishna is describing. To jest to opisuje Krishna. So he's a pure devotee, one who is practicing all the instructions very rigidly, or not rigidly, I should say, who is holding on to the instructions. Czyli czysty wielbiciel to jest ten, który trzyma się bardzo mocno tych instrukcji i implikuje je. So he's in the process, Mataji. Czyli on jest w procesie, But he has taken process very seriously. ale on bardzo poważnie podąża tym procesem. So Krishna is saying he's a pure devotee. Dlatego Krishna mówi, że jest on czystym wielbicielem. And that's why Prabhupada said in his poem, there are how many devotees we have. Dlatego Prabhupada powiedział, że tyle, ile jest wielbicieli w tym skonie. So you see who is a pure devotee? Więc już wiesz, kto jest czysty wielbiciel. One who has achieved the love of God, yes, he's a pure devotee. Kto już zdobył miłość do Boga, tak, on jest czystym wielbicielem. But one who is trying according to Guru Sadhu Shastra, Prabhupada himself, Ale ten, kto próbuje zgodnie z Guru Sadhu Shastra, Prabhupada mówi, że też jest. yeah, so Krishna is saying, in my opinion, that is a sadhu. Krishna mówi, że w mojej opinii to jest sadhu. Although he have some bad quality, but Shipram, very soon he will be freed. Nawet jeśli ma jakieś złe cechy, to mówi, że niedługo, bardzo szybko będzie uwolniony. Which doesn't mean that we all should start thinking we are pure devotees. Natomiast to nie znaczy, że musimy myśleć o sobie jako czystych wielbicielach. It means we have to practice very strongly sadhana. Dlatego musimy bardzo, bardzo silnie praktykować sadhanę. I mean, all of you can be pure devotee, but not me. So I should not say comment about all of you. Wszyscy możecie być czystymi wielbicielami, ale nie. But anyways, this is
good? Mataji answer. So listen from those who are following very good. This is some Yeah. So, następne pytanie. Wspomnieliśmy tutaj czytanie Charitamrity i jakby cel tak najwyższy, którym jest służba dla Pana. A więc też padło to, że dla służby dla Pana możemy porzucić samego Pana. Tak? Co to znaczy literalnie? Czy to znaczy zapomnieć o Panu, czy to znaczy porzucić świat duchowy i wykonywać Jego polecenie tam w innych światach? Jak to rozumieć? Okay, so it was said in against Prabhu that for God, for the service of the Lord, you can leave the Lord. What does it mean? Like you leave him in this world, you leave his association, yeah? What does it mean? You forgot him? What does it mean? So it means, Mataji, that if there is no service for the Lord, we even don't want to be with the Lord. Czyli to możemy zrozumieć, że jeśli nie mamy służby dla Pana, to nawet nie chcemy być z Panem. Basically, for our sense gratification, we don't want to be with God. Tylko do zadowalenia zmysłów nie chcemy być z Bogiem. So if you want to be with God, Jeśli chcesz być z Bogiem, because you will feel happy, ponieważ będziesz czuł się szczęśliwy, and you will be out of this material world, będziesz poza tym światem materialnym, then you are not with the God. wtedy tak naprawdę nie jesteś z Bogiem. Because you will, without service, you will fall. Bez służby upadniemy. You will fall. It happened in Chaitanya Charitamrita. To się wydarzyło w czytaniu Charitamrity. Yeah, Kala Krishna. He didn't had the right service attitude, and he ran away with behind a gypsy girl in the forest. On nie miał dobrego podejścia do tego i dlatego, że tak powiem, poszedł za dziewczyną, gypsy bezdomną. And for the service of the God, what does it mean you leave the God? Look, for example, Nityananda Prabhu, he had to leave God. Możemy na przykład zobaczyć, że dlaczego musimy zostawić Pana, nawet dla służby oddania możemy zostawić Pana. A możemy zobaczyć przykład Nityanandy Prabhu. He was separated from Lord. On był oddzielony od Pana. Or look at our Prabhupada. Albo spójrzmy na Prabhupadę. Prabhupada left the Dham. On zostawił Dhamę. People are going to Dham. Ludzie specjalnie tam udają się. And they are thinking, oh, in the old age we will leave the body there. Myślę, że jak będę już stary, to tam chcę zostawić ciało. But look, Prabhupada in the old age left the Dham. A Prabhupada już w starszym wieku wyjechał z Dhamy. I mean, that's a big thing, Vrindavan here. To jest naprawdę wielkie wyzwanie, tak odejść z Vrindavana. So Prabhupada wrote it was Janmashtami or some celebration, some festival. Prabhupada pisał o tym podczas świętowania jakiegoś wielkiego festiwalu, chyba Janmashtami. And he was alone, Prabhupada. I on wtedy był sam. And Prabhupada says today in India there will be very big celebrations going on. Prabhupada mówi, że dzisiaj w Indiach będzie ogromne świętowanie. But here I am sitting alone. Ale ja jestem tu, siedzę sam. So the thing is, service is very important. Dlatego służba jest bardzo ważna. If God says go to hell for the service, okay, we go. Jeśli Pan mówi, że udaj się do piekła dlatego, żeby pełnić tą służbę, to udamy się tam. Now that's unique concept, yeah. To jest bardzo taka unikalna koncepcja. That's why you see gopis they could go to meet Krishna in Dwarka. Gopi Mathura, yeah? mówili, że mogą udać się zobaczyć Krishna w Dwaradze. And it was very close. If you go to Vrindavan, you can just do the journey within a couple of hours. I tak naprawdę to było bardzo blisko. Jeśli jesteś w Vrindavan, to ta podróż zajmowała tam może jakieś kilka godzin. But they know that we can't serve there as we want. Ale oni wiedzieli, że nie będziemy mogli służyć tam tak, jak byśmy chcieli. And what they want to please Krishna. A co oni chcieli? Oni chcieli zadowolić Krishnę. So Krishna have a different rasa with them. Krishna ma z nimi inną rasę, inny nastrój. So they say, okay, Krishna, for your service we will be separated. Czyli Krishna, dobrze, dla twojej służby
będziemy oddzieleni. So basically, Mataji, it means our sense gratification, we have no place. Czyli tutaj to tak naprawdę co to znaczy, że nasze zadowolenie zmysłów tutaj nie ma miejsca. And Prabhupada came to this world to preach Krishna consciousness. Prabhupada przyszedł do tego świata, żeby właśnie nauczyć świadomości Kryszny. And we know he is from the spiritual world. I my wiemy, że on jest ze świata duchowego. So he left the God for the service of the God. Czyli on zostawił Boga dla służby Bogu. But at the same time, God is with him also. Ale w tym samym momencie Bóg jest cały czas z nim. So it means Prabhupada said there was never a time I was never Krishna conscious. Prabhupada mówił, że nigdy nie było momentu, żebym ja nie był świadomy Kryszny. But at the same time, when you are in this material world, this is not Vrindavan. Ale w tym momencie, kiedy nawet jesteś w tym świecie, wiesz i widać, że to nie jest Vrindavan. We are in this forest, everything looking nice. Jesteśmy w tym lesie i nawet wszystko wygląda całkiem ładnie. In Bhagavatam, 5th canto, it says material world is like a forest. Ale w Bhagavatam w 5. kanto jest powiedziane, że ten właśnie świat jest podobny lasu. And what happens, if you stay here for a couple of hours, you will see so many problems. Bites from mosquito, this. Jeśli spędzimy tutaj jeszcze kilka godzin, to zobaczymy, jakie tutaj pojawiają się problemy. Nie wiem, czy nas gryzą komary, czy jeszcze coś. That is what is meant. Does it answer your question? To odpowiada na to pytanie. To znaczy, że jakby służba tutaj Panu jest kluczowym, bo to jest w naszej naturze służyć. Tak. I bez służby po prostu my nie możemy jakby nawiązać relacji z Bogiem, ale Bóg tak naprawdę, On nigdy nas nie porzuca. Czyli my tak powiedzmy możemy Go porzucić, tak? Ale On nas nigdy nie porzuca, bo na przykład w materialnym świecie w każdej istocie jest jako paramatma, więc On nas nigdy nie porzuca. Więc to wychodzi, że jakby nawet gdy my może chcemy nawet porzucić, na przykład jak są jakieś demoniczne natury, to i Bóg tak nie może ich porzucić. Right. And one more thing in this also, that look at Prabhupada. Prabhupada, in the final days, it said, Prabhupada said, don't take me to hospital and put the tubes in me. Prabhupada w ostatnich dniach swojego życia powiedział, nie zabierajcie mnie do szpitala i nie wkładajcie mi żadnej igły. He said, it's better for me to die on the battlefield. To lepszym dla mnie będzie umrzeć na He polu says, bitwy. Prabhupada said, Arjun was fighting. Prabhupada powiedział, że Arjuna, on walczył. And Prabhupada, I don't remember exactly, he said, and we are the followers of Arjuna. A my, Prabhupada powiedział, że my jesteśmy He was a uczniami Arjuny. yeah, he was a pure, yes, Arjun is a pure devotee, so he said in this way, and he says, so for us or for me, it's better to die while preaching. I naśladujemy Arjuny i właśnie Arjuna też mówił, że dla mnie lepsze jest umrzeć na tym And that polu time bitwy. Prabhupada was in Vrindavan. Prabhupada w tym momencie, wtedy był we Vrindavanie. And Prabhupada went also on a tour then to England. And you see the Prabhupada, he had, very weak, fragile body and black glasses he's wearing. You saw some on YouTube, you can see. Możemy zobaczyć, że Prabhupada miał bardzo takie delikatne, bardzo słabe już ciało. On nosił właśnie takie też duże, czarne okulary. So Prabhupada went there to give enthusiasm to devotees. Prabhupada, będąc na Vrindavanie, i tak udał się w cały taki tour po świecie i udał się też do Londynu. So basically, without service, even this body has no use if you can't engage it in service of God. Więc dzięki jego przykładowi możemy zobaczyć, że to ciało nie ma żadnego użytku bez służby oddania. And if you are leaving this body, you should till that moment think how I can serve devotees. I jeśli opuszczam ciało, to muszę myśleć, jak mogę do końca wykorzystać go, żeby służyć wielbicielom. You know, Bhima, he has a son. Bhima ma syna. And when he was dying, because Karna threw the power with which he could potentially kill Arjun, Ponieważ kiedy Karna rzucił swoją broń, która potencjalnie mogła zabić Arjunę, and he's saying, so he was going to fall. He was a big guy, so he was very high, like monster.
I Bhima był właśnie takim wielkim takim... No, Bhima son, the Tochka. Syn Bhima He was very high, like a very big był bull. bardzo wysokim, takim mocnym, silnym takim So he said, so he fell on the other side of the army, so that even when he fall, he will kill the people on the other side, not on his side. I on myślał, że jeśli nawet umrze, to chce upaść na tą stronę pole bitwy, gdzie są wrogowie, żeby nawet upadając jeszcze kogoś zabrać ze So that's sobą. why he extended his body so big. I dlatego on zrobił się bardzo duży So that i when a mountain wyciągnął will swoje fall, ciało. more people, soldiers will die there. Jak skała spadnie i jeszcze więcej zabije tych żołnierzy. So the death have to be even in this way. We should not think we will remember Krishna. We should think we should remember to serve Krishna even at the time of death. Więc nie będziemy, we don't remember. We should remember serving Czyli- Krishna at the time. Czyli trzeba pamiętać, że nie po prostu pamiętamy o Krysznie, ale pamiętamy o tym, że cały czas będziemy i powinniśmy służyć Krysznie. And finally, I can conclude this answer. Why we are emphasizing so much to service? I mogę wywnioskować trochę, dlaczego cały czas podkreślam, że właśnie o służbie oddania. Because if you want to get Krishna, you may or may not get him. Ponieważ jeśli chcesz zdobyć Krysznę, to możesz go zdobyć, a możesz nie zdobyć. But if Krishna want to get you, Ale jeśli Kryszna chce ciebie, to wiesz, you will for sure go back. to na pewno wrócisz. You know? And by service, Krishna attention you will attract. I dzięki służbie na pewno Krysznę zaciekawisz. Okay, third question. Amazing answer. So, trzeci plan tak się złożyło, że też miałam o służbie, Okay. a jeszcze wcześniej też o tym myślałam. No to, bo wiemy, że jest 10 procesów, tak? Bhakti, Shravanam, Kirtanam, Tak. Vishnu, Smaranam, Padasevanam. Tak, to są 9 procesów, one są jakby opisane, ale tak patrząc też w życiu naszym takim codziennym, na przykład jak ktoś myśli, że okej, ja tam mam taką zwykłą pracę, ale ja bardzo dobrze zrobię ten projekt i ten projekt jakby będzie taki dla Kryszny, otrzymam pieniądze, w jakiś sposób część tam oddam na, na świątynię. To jedna rzecz. To czy takie coś można uważać za służbę Panu? I druga rzecz, czy wszystkie jakieś takie rzeczy, które robimy z wielbicielami, tak, ludźmi w tym procesie, czy też są służbą oddania? Druga, so second point is we are doing with devotees the service. Something. So if you And are is doing it also a service? Yes, all time. Is it a service all time? When we have, you know, Okay, I got it. people in process. So you understand, Prabhu, the question? It is like we have 9 processes of the which are described, Shravanam, Kirtan, Vishnu. So Mataji is saying if we work and we donate some Lakshmi, is it counted as, you know, service? I mean, if we are donating it for Krishna. Prabhupada said to Brahmanand, he got a job, Brahmanand Maharaj. That time he was Brahman, just. And he got a job, Prabhupada said, and he was thinking, I will leave the job, just go to the temple full time. Prabhupada said, no, just go and work and you earn the money and you give us the money, we will run the center. Brahmananda wtedy, kiedy Brahmananda Swami, który wtedy jeszcze był po prostu Brahmanandą, Prabhu powiedział, właśnie miał robot pracę i powiedział, że chce Prabhupadzie, że chce rzucić tą pracę, żeby tutaj przyjść i być cały czas w świątyni. Natomiast Prabhupada odpowiedział, że nie rób tego. Idź do tej pracy, zarabiaj te pieniądze, po prostu możesz te pieniądze przynieść tutaj, wykorzystać i będziemy mogli utrzymywać ośrodek nasz. And that time it was a big money to hold the center. Bo wtedy tak naprawdę duże pieniądze potrzeba było, żeby utrzymać cały ośrodek. And what was the name of this Prabhu? Janand, he was driving taxi. In the night. Taxi in the night he will drive and give Lakshmi. Jak Nityananda też taki Prabhu był, który w nocy jeździł taksówką, a w dzień właśnie zajmował się służbą. Gopal Krishna. Yeah, Gopal Krishna Maharaj also, he was working for Pepsi. Gopal Krishna Swami Maharaj też właśnie pracował na Pepsi. But the thing is, the common denominator in all of them is Ważnym momentem, który ich wszystkich łączy, that they wanted to serve
God via Guru's instruction. że oni chcieli służyć Bogu poprzez wypełnianie instrukcji mistrza duchowego. So which means we can engage this thing, but we should not think I am doing it. Yeah, they wanted to serve Krishna, and whatever way they could, they were trying to serve. Czyli tutaj ważnym jest to, żeby nie myśleć, że to są moje zasługi, to ja robię. Oni chcieli, ich motywacją było właśnie po prostu służyć służyć Krysznie. So if you work and you make money and you think, oh, now Krishna will have nice feast on his birthday or he will have new clothes. Yeah, why not? Czyli jeśli pracujesz, zarabiasz jakieś pieniądze i potem myślisz, że dobrze, to Kryszna będzie miał teraz bardzo niesamowitą ucztę, albo to będę mogła kupić jakieś nowe ubranie So dla many niego. ways To are jest there. wspaniałe, to jest So many dobre. ways are there. Na You różne can- sposoby można to zrobić. You can give it to devotees, they can engage it in Krishna service. Yes. Można dać to wielbicielom, którzy mogą wykorzystać to dla służby Kryszny. Okay, and the second part of the question was if we are doing with devotees the service, yeah. So I jeśli wykonujemy służbę z wielbicielami, co jest wtedy? Pytanie, druga część I pytania. also have this question, like devotees, they ask like, you know, like they are engaged in devotional service, but sometimes we are hesitant. I mean, the situation seems to be uncertain and hesitant. Brahmachari devotees. Czasami też właśnie miałem takie pytanie, że czasami też wielbiciele w takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z wielbicielami, oni na przykład proszą nas o jakieś pieniądze, jakieś dotacje i kiedy czasami trochę się zastanawiamy, czy zrobić to, bo sytuacja nie jest taka zbyt klarowna, na przykład czy to jest z brahmacharinami, czy... I will answer this question first and then yours, Mataji. So first thing is brahmachari should be dependent on, others. Czyli brahmachari musi być zależny od innych. Sometimes there are circumstances in which a brahmachari is managing his life. Czasami są takie okoliczności, kiedy brahmacharin ogarnia, że tak But- powiem, swoje życie. But then it is based on the order of Guru. Ale to jest wtedy jakby bazuje się na jakby na instrukcji guru. So for example, I don't know, brahmachari has to go and work, yeah, because Guru says you need to work and bring some Lakshmi to run the movement. So Guru gives some service. So brahmachari in that case is earning the money, but he's not using it. He's giving it to Guru and Guru is using it. Na przykład guru może powiedzieć brahmacharinowi, że teraz musisz pójść i pracować i żeby zarobić te pieniądze i tutaj właśnie nadal to jest taka ta różnica, że brahmacharin nie zarabia te pieniądze dla siebie, tylko on ich zarabia dla tego ruchu, żeby Yeah, może utrzymać jakieś centrum. but a brahmachari cannot be independent, and he cannot. If someone is living in temple and asking you money, we have seen such situations. They ask for money and they are brahmachari, and you ask why? Because they need their own freedom. They say I that's nonsense. natomiast druga rzecz to oczywiście to jest to, jeśli co możemy też czasami zobaczyć, że jeśli brahmacharin żyje w świątyni i wtedy prosi jakieś pieniądze, ponieważ chce być trochę niezależnym, to już jest oczywiście inna sprawa, czegoś takiego nie może mieć miejsca. Yeah, so that is just nonsense. To jest bzdura. And if you give the money, you are also not helping in any way. Jeśli w tym przypadku dajesz te pieniądze, to też nie pomagasz. And some people think, no, this person is wearing saffron, so help him, no. I ludzie myślą, że okej, jeśli ta osoba ma takie szafronowe odzieży, to muszę We speak, pomóc. very nice, do some hip-hop kirtan and, very nice, transcendental. What is that? Jeśli daje takie wspaniałe jakieś tam energiczne kirtany i jeszcze coś, to na pewno muszę pomóc. Because he's using it for sense gratification. Ponieważ jeśli ta osoba je używa do zadowolenia zmysłów. Personally seen brahmachari like this, who said on the face, Prabhu, I need money because I want to be free. Jeśli tacy brahmachariowie mówią, że potrzebuję tych pieniędzy, żeby być wolny. So better get married, get your wife, why you are brahmachari? Wtedy lepiej ożenić się i żonę. Dlaczego jesteś brahmacharinem? Brahmachari means
listen the order and do the service. And this brahmachari don't listen the order. He like to give the order to others. And when service comes, I will do this service, but not this service. This is not my status. Jeśli On po prostu szukaj, ale on ma brahmachari swoja wizja, tak? Ja lubię ten służba, ale to nie lubię, bo to nie pasuje mi, tak? Brahmachari to znaczy, on musi zrobić każda służba, tak? Nie mogę powiedzieć o to, o tam, o to, o tam, tak? Czy to does this answer, Prabhu, your question? Means we should like temple authority is in charge for Yes. brahmachari, brahmachari. if they live in the temple, they are dependent on the temple. Yes. Okay, and coming back to your answer, Mataji, that's why. So it is linked with this. So if you have devotees like this, you are not doing any service to God. You are just serving this person who is trying to take advantage on the name of Prabhupada. Jeżeli my robimy służbę na taki wybiczelami, to po prostu żyje tak, to my po prostu on korzystuje wam. Korzysta z imienia Prabhupada, z dobrego imienia Prabhupada dla jakichś własnych celów i dla zadowolenia swoich umysłów. Tak, i tam będzie bardzo taki znak będzie, jak możemy znaleźć, czy to jest taka osoba, czy taka. Bhagavad Gita mówi, że on będzie ma duma. To znaczy on będzie chce pokazać, ja mam tyle lat doświadczenia, tyle ja robię, ja jestem taki. A czysty wybiczel, on będzie gloryfikuje parampara, nie sami. Bo sam, jeśli kto gloryfikuje i mówi, ja mam więcej doświadczenia niż, ale jakie doświadczenie macie? Prabhupada nigdy nie powiedział, tak? I Prabhupada uczynik, oni też gloryfikuje Prabhupada. Oni nigdy nie gloryfikuje. Krishna Das Kaviraj sam powiedział, ja jestem jak mniszki robak. Żyję na kupę, tak? Taki mnie jestem. To gdzie oni są? Ale my po prostu jesteśmy sentymentalami, tak? To muszę zostawić to, tak? I muszę szukać służby od wybicieli, kto naprawdę robi służbę. A jaki będzie znak? Wiedza. Oni mają prawdziwą wiedzę. I kiedy słuchamy, to coś zmieni nas. To jest znak, że my idziemy, bo jeżeli idziesz blisko do ognia, to coś musi zmienić, tak? So Prabhu, so the answer is like this, that if you are doing service with such a people who are using, they are just want to be in the center, not Prabhupada in the center. And they want to use the devotees, their money, to fulfill their own gratification. So with them, nothing will come out. So how to recognize such people? They will always glorify themselves. They will say, we have 20, 30, whatever years of experience, yeah, in Krishna consciousness, so better listen us. And they will not relate to Prabhupada teachings. They will just, their own glorifying. So drinking the poison of self-glorification. Krishna Das Kaviraj is saying, I am a small insect. Bhakti Vinod Thakur is saying, if I become a dog in the house of Vaishnava, that will be. And they are saying, oh, we are so great. Like, how can you say such things? And it is written in Shastra. To jest napisane in a Shastra. The time when a Vaishnava thinks he's a Vaishnava, he have fallen down. Czas, kiedy Vaishnava myśli, że on jest Vaishnava, ten czas on pada. Nie będzie pada, on już padał. No? Znaczy, że służba tak jest wtedy, kiedy my staramy się jakby odrzucić tutaj nasze pragnienie i przyjemności i staramy się tutaj służyć Panu i myśleć o Bogu, tak, o Jego potrzebach, o zadowoleniu Jego, tak, a nie swoich. Czyli tutaj nie myślimy o tym, bo też czasem jest tak, że nawet jak chodzimy do pracy, no i tak jakby większość pieniędzy tracimy na siebie, na utrzymanie siebie, swojego życia, tak, i tak jakby w takim życiu moim, tak, to jest jakby, nie są duże dotacje, tak, czyli to nie jest tak, że praca jest jakby tutaj, jak w przypadku tych brahmacharinów, to też jest taka rzecz. No to jest tak, jeżeli Mataji, dotacja nie tylko wygląda, daje pieniądze do świątyni. Dotacja też wygląda na przykład, ja nie wiem, dzisiaj jechaliśmy tu, też płaciłeś jakiś na przykład bilet.
albo korzystamy z internetu, wszystko płacimy, tak? A to też idzie w stronę dotacji, do służby Krishna, tak? Ten Zoom też kupowaliśmy, tak? To tam też on nagra, tak? To też idzie jako dotacja. To nie jest tylko dajemy do świątyni. Nasze jest, że nauczymy. A jak Co może wykorzystujemy dla Krishna. Tak, Nie, tak to rozumiem i bardzo dziękuję tutaj. dobrze. To jeżeli kto masz jeszcze pytanie czy komentarz, to jest problem. Dobrze, to tu kończymy dzisiejszy wykład. Śrila Prabhupada ki jai.